Witam serdecznie w kolejnym filmie, tym razem Astra J i mam tutaj za zadanie wymienić to oto fabryczne radio CD400, czyli taki podstawowy model. Co prawda były tutaj jeszcze radia CD300, w sumie to nie wiem czym one się różnią, chyba wyświetlacz tylko mniejszy mają. Wymieniam te radio na najwyższy model fabryczny, czyli radyjko Navi 950 Europe. No i tak, żeby sobie taką wymianę przeprowadzić, no to przede wszystkim musimy zacząć od samego radia. Kupiłem już radio jakiś czas temu do tego samochodu. Jest to radio Navi 950 Europe. Radio jest przypisane do samochodu, z którego pochodzi, dlatego chcę zamontować owe radio w swoim samochodzie. Musiałem je rozebrać, dobrać się do pamięci EEPROM w owym radyjku, wylutować ją, umieścić w programatorze, odczytać zawartość tej pamięci, a następnie w pamięci edytujemy numer WIN samochodu oraz sumę kontrolną, która jest wyliczana na podstawie numeru WIN i służy do tego specjalny algorytm. No ja skorzystałem z kalkulatora. Także po odpowiednim zaprogramowaniu pamięci możemy takie radyjko poskładać do kupy. No i wtedy dopiero możemy zacząć montaż. W przeciwnym wypadku na wyświetlaczu naszego radia pojawi się napis, że radio jest zablokowane, no nie będzie można nic zrobić, radio będzie bezużyteczne, także programowanie jest tutaj bardzo ważne. Jeżeli nie jesteście w stanie sami tego przeprowadzić, no to trzeba poszukać kogoś, kto da radę to zrobić, ewentualnie kupić sobie radio już przeprogramowane pod swój samochód. Gdy już macie radio, to należy sprawdzić, czy mamy pozostałe części układanki. Pierwszą z tych części to sam panel radia, dzięki któremu będziemy sterowali tym radikiem. Jak możecie zauważyć, jest on bardzo podobny do CD400, natomiast ten CD400 nie będzie współgrał z owym radyjkiem. I teraz tak, pierwsza różnica, jeśli chodzi o panel, to w górnej części przyciski od kontroli trakcji i od ECO. W nowym panelu tego nie ma, w starym jest, oraz guzik od czujników parkowania. Tutaj w tym samochodzie są tylko czujniki parkowania z tyłu pojazdu, natomiast w panelu z samochodu, z którego to radio pochodzi, były czujniki boczne, tylne, przednie, także też te guziki trzeba by było podmienić, natomiast no nie jest to problem. Tutaj to się wyciąga, jedne i drugie guziczki, podmienię je wtedy na swoje, wtedy będzie to pasowało. Również panel sterowania klimatyzacją, tutaj jest z automatu, a tutaj jest manual, więc też można go przełożyć, podmienić, no tutaj nie będzie problemu. Jako że radyjko posiada wbudowany zestaw Bluetooth do rozmów i do muzyki, no to można się pokusić również o montaż mikrofonu. Musimy również zaopatrzyć przewód łączący radyjko z wyświetlaczem, jest to przewód RGB. Bez tego przewodu komplet nie będzie nam działał poprawnie, radio będzie grało, wyświetlacz nie będzie nic wyświetlał. Także ten przewód występował we wszystkich tam Astrach, J, Insigniach, Mokkach, Merivach i tak dalej, ale tylko w wersjach z kolorowym wyświetlaczem. Także musimy sobie taki przewód skompletować. Jako że radio ma nawigację, no to trzeba też zaopatrzyć się w antenę GPS. Ja użyję tutaj takiej uniwersalnej anteny, natomiast wtyczka musi być to wtyczka pasująca do radia, czyli tutaj w tym przypadku taka fakra wciskana. Radio ma również złącze USB, dlatego musimy sobie zorganizować odpowiednie gniazdo. Natomiast ja te, które tutaj widzicie, mam bodajże z Merivy B. No i niestety ono mi tutaj nie spasuje. Myślałem, że podejdzie, ale ono jest nieco za duże. Dlatego zrobię tak, że w przyszłości kupię zwykłe gniazdo USB montażowe, choćby na AliExpress. Wytnę tutaj otwór, wprowadzę gniazdo, a następnie kabelek połączę z oryginalnym przewodem, który pasuje do radia, a jest to przewód z końcówkami w standardzie mikro USB, przy czym jedna styczka jest w standardzie mikro USB typu A, a druga typu B. Mam tutaj również dodatkową kostkę, która przychodzi do radyjek z kolorowymi ekranami. Kostki tej nie ma fabrycznie w CD400, a ona ma tutaj w sumie jeden ważny przewód, który należy połączyć z wyświetlaczem. Oczywiście wszystko będziecie mieli na schemacie. Jeżeli takiej kostki nie macie, no to nie ma problemu, żeby tam zwykły przewód z końcówką prototypową
tak zwany przewód prototypowy podłączyć, przedłużyć i wpiąć do wyświetlacza, ewentualnie użyć jakiegoś przewodu z demontażu, z innych kostek. Dodatkowo w tej kostce mamy przewody do obsługi mikrofonu, jak i do obsługi kamery cofania. Kolejny istotny element to wyświetlacz wraz z ramką. Jest to wyświetlacz kolorowy i w moim przypadku ma on oznaczenie takie, jak możecie zauważyć. W tych radiach również występował wyświetlacz dotykowy, także możecie się pokusić o zakup takiego wyświetlacza. Niestety te wyświetlacze nie występowały w Oplach, a w samochodach koncernu General Motors, takich jak Chevrolet. Także od Chevroleta wyświetlacz będzie tutaj pasował, a jedynie dojdzie nam montaż bodajże 3 dodatkowych przewodów, tak żeby ta funkcja działała. No nie wiem, jak tam jeszcze z programowaniem, czy trzeba to dodatkowo programować, czy wystarczy same przewody dołożyć w przypadku dotykowego ekranu, no tego nie wiem. Jeśli wy macie jakieś informacje na ten temat, to możecie napisać w komentarzu. Dobra, teraz co do samych złącz z tyłu radia. Pierwsze to czarne gniazdo anteny radiowej. Poniżej mamy gniazdo przewodu USB. Tutaj mamy właśnie tą dodatkową kostkę, którą przed chwilą pokazywałem. Jest to złącze o oznaczeniu X4, do którego właśnie podłączamy kamerę cofania, mikrofon oraz przewód zasilający bodajże do wyświetlacza. Tutaj mamy nasz przewód niebieski RGB do przesyłu obrazu do wyświetlacza. Tutaj główne złącze X1, czyli głośniki, zasilania i tak dalej. A na dole złącze niebieskie, czyli złącze od anteny GPS. Teraz zabieramy się za demontaż konsoli środkowej, czyli wyciągamy sobie to, podważamy ramkę biegów. Tu powinny być wkręty. U mnie, jak widzę, nie ma. Także jak wy wkręty macie odkręcone, unosimy sobie konsolę do góry. Wszystko trzyma się na zaczaskach. Tutaj te plastiki odchylamy sobie na boki. Mamy dostęp do wkrętów. Także kluczyk 7 i zaczynamy od wykręcenia panelu. Teraz wypinamy wszystkie wtyczki, które znajdują się z tyłu panelu. A więc demontowałem już guziczki, które muszę podmienić, także nie było z tym problemu. Wszystko trzyma się na zaczaskach, wystarczy podważyć i wyciągnąć. No i już wszystko mam przełożone, jeśli chodzi o panele. Teraz demontujemy radyjko. Tutaj mamy 2 wkręty do odkręcenia. Wyjmujemy i wypinamy kostki z tyłu. Pozostało zdemontować wyświetlacz. Jego wystarczy też pociągnąć do siebie oraz wypiąć wtyczki znajdujące się z tyłu. Teraz dość istotna informacja. Otóż w radia CD300 oraz CD400 mają nieco inaczej poprowadzoną wiązkę przewodów. Są one po prostu inaczej poukładane we wtyczkach niż w radyjkach z kolorowymi wyświetlaczami. Także według załączonego schematu musicie sobie te przewody poprzekładać na inne miejsca. Wszystkie przewody są w instalacji, poza tym jednym z tej dodatkowej kostki, o której wspominałem wcześniej. Także przekładacie sobie przewody i dopiero wtedy można wszystko skręcać do kupy. No i tak, przewody podłączyłem zgodnie ze schematami, które mogliście przed chwilą zobaczyć. Przewody, które potrafiłem przepiąć, to przepiąłem, których nie potrafiłem przepiąć, to po prostu poucinałem i
poprzedłużałem, poprowadziłem tak jak być powinny. Teraz przy użyciu taśmy izolacyjnej parcianej wypadałoby te przewody jakoś uporządkować, porobić sobie wiązki, tak żeby to się wszystko nie walało tak jak w tej chwili, ponieważ będzie problem z włożeniem radia na swoje miejsce. Przewody po prostu trzeba tam sobie jakoś poupychać z tyłu. No ja jeszcze spróbuję zamontować mikrofon. Możliwe, że uda mi się również podłączyć kamerę. Dobra, jak możecie zauważyć, radio już działa. Jestem teraz w trakcie podłączania mikrofonu. Sprawdzam go sobie na razie tak na kolanie. Już dzwoniłem, także działa. A jest to mikrofon o oznaczeniu 1324 2355. Ma on 3 przewody we wtyczce. Jak możecie zobaczyć, czarnego nie podłączyłem. Natomiast czerwony przewód to plus mikrofonu, niebieski przewód to minus. Więc przewody jako tako uporządkowałem. Tutaj główne przewody od radia, od wyświetlacza, od GPS-u, no i USB. USB na razie gdzieś wyprowadzę prawdopodobnie do schowka. Nie mam tego oryginalnego złącza, także no tymczasowo będzie zamontowane inaczej. Przewody od mikrofonu i kamery mam wypuszczone w okolice schowka, także będzie łatwiej je sobie przedłużyć. No a teraz montuję radyjko i już konsolę środkową będę mógł poskładać. Także radyjko podłączone. Pod względem dźwięku jest mega różnica względem CD400. Mikrofon umieściłem za lusterkiem wstecznym. O, teraz go widać. Niestety on powinien być zamontowany w obudowie lampki podświetlenia tej w podsufitce. Natomiast tutaj jest ta mała lampka, ona nie ma miejsca na montaż mikrofonu, także na razie jest jak jest, nie przeszkadza mi to w niczym, może tak być. Udało się również podłączyć kamerę cofania, co prawda na razie tak na krótko podłączyłem ją do zasilania schowka, tylko po to, żeby ją sprawdzić, czy działa. Jest to najzwyklejsza kamera chińska, którą kiedyś dostałem z jakimś chińskim radiem w gratisie. W przyszłości wymienię sobie ją na taką wbudowaną w obudowę lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej i tym samym udowadniam, że można podłączyć do tego radia najzwyklejszą kamerę, najtańszą jakąś chińską. Ona normalnie będzie działała, nie musi to być jakaś specjalna kamera cyfrowa, jak to piszą po forach internetowych. Jest to najzwyklejszy Chińczyk, nie wiem, 20 zł to może być warte. Także da się to zrobić. Oczywiście funkcję kamery cofania trzeba mieć aktywną w tym radiu. Niestety niektóre radia z rynku wtórnego nie mają tej funkcji aktywnej, trzeba to sobie wtedy aktywować. To już się robi poprzez programowanie SPS, o ile się nie mylę. Kamerkę waszą oczywiście należy podłączyć według schematu, które również macie na filmie. Chodzi tutaj oczywiście o plus i minus sygnału wideo, natomiast zasilanie kamery podłączamy do zasilania żarówki światła cofania, masę do masy, no i powinno grać. Jeżeli będę montował kamerę w tym samochodzie, to możliwe, że nagram film, tak żeby wam nieco sprawę ułatwić. Sam montaż kamerki pokazywałem wam na przykładzie chińskiego radia z Vectry. Tam montowałem właśnie kamerkę w podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Tutaj będzie praktycznie ta sama robota. Jak już macie wszystko podłączone, to również można się pokusić o aktywację dodatkowych funkcji w liczniku, funkcji związanych z nawigacją. Także wyświetlacz na liczniku będzie was prowadził zgodnie z zaplanowaną trasą w systemie nawigacji radia. Co do samej aktywacji zakładki nawigacji w liczniku, to na kanale jest film, w którym pokazuję, jak aktywować sobie zakładki komputera pokładowego. No robi się to tak w ten sam sposób, po prostu trzeba kolejną zakładkę aktywować. Także wszystko jest na kanale. Jako że jest to fabryczne radio, no to działa wszystko tutaj tak jak należy. Również funkcje z klimatyzacji są wyświetlane na ekranie. Działa multifunkcja, działa wybieranie głosowe. Jest tutaj Bluetooth do muzyki, Bluetooth do rozmów. Ogólnie radyjko bardzo fajne. Gdyby tylko jeszcze nawigacja była aktualna, to już by było naprawdę super. Także w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!